Czołgi są głównym punktem uwagi podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę i są postrzegane jako kluczowa broń, umożliwiająca przełamanie linii frontu zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę. Konstrukcja rosyjskich czołgów jest wynikiem doświadczeń zdobytych podczas II wojny światowej, w wyniku czego pojazdy są zwykle mniejsze, lżejsze, a także niższe niż czołgi zachodnie, co czyni je trudniejszymi do trafienia. Jedynym wyjątkiem wydaje się być T-14 Armata, która radykalnie różni się od poprzednich konstrukcji. Największymi różnicami jest bezzałogowa wieża, w której znajduje się uzbrojenie i automat ładowania, oraz opancerzona kapsuła w przedniej części kadłuba, w której znajduje się 3-osobowa załoga. Pozwala to na zwiększenie szansy na przeżycie dla załogi pojazdu w przypadku trafienia. Jednak T-14 nie brały dotychczas udziału w żadnych walkach. W tym filmie wymienię top 5 najlepszych rosyjskich czołgów straconych na Ukrainie do czasu wrzucenia tego filmu. Zapraszam do oglądania. Numer 5. T-80UE-1. T-80UE-1 został przyjęty do służby w 2005 roku. Czołgi te powstały poprzez połączenie wież z wycofanych w Rosji w 1995 roku czołgów T-80UD oraz kadłubów czołgów T-80BV, które zostały zmodernizowane do standardu T-80U. Powodem, dla którego Rosjanie zadali sobie tyle trudu, były problemy z eksploatacją 1000 konnych silników diesla czołgów T-80UD, ponieważ są one produkowane tylko na Ukrainie. Zamiast tego T-80UE-1 jest napędzany turbiną gazową o mocy 1250 koni mechanicznych. Dodatkowo został on wyposażony w zmodernizowany system kontroli ognia 1A45-1 oraz w celownik Plisa ze zintegrowaną francuską kamerą termowizyjną drugiej generacji dla działonowego. Pozwala to na obserwację celu z odległości kilku kilometrów, zarówno w dzień jak i w nocy. Jednak bolączką tego czołgu, jak i wielu innych rosyjskich maszyn, z paroma tylko wyjątkami, jest brak osobnego, w pełni stabilizowanego panoramicznego przyrządu obserwacyjnego, wyposażonego w kamerę termowizyjną dla dowódcy. Zamiast tego, dowódca czołgu T-80UE-1 jest wyposażony w system obserwacyjno-celowniczy PNK-4S, co zapewnia mu kilkukrotnie gorszy zasięg widzenia. Wprawdzie dowódca ma podgląd na to, co widzi działonowy w swoim celowniku, ale nie może on prowadzić skutecznej obserwacji osobno, co utrudnia wypatrzenie ewentualnego zagrożenia. Nie trzeba chyba dodawać, że w 2005 roku posiadanie w pełni stabilizowanego, panoramicznego przyrządu obserwacyjnego dla dowódcy w zachodniej produkcji czołgach było już standardem. Plusem za to jest to, że w porównaniu do T-72 czy wielu wersji czołgów T-80, gdzie karabin maszynowy zainstalowany przy włazie dowódcy może być obsługiwany tylko po jego otwarciu i wychyleniu się, to w T-80UE-1, jako że jest to de facto wieża czołgu T-80UD, karabin maszynowy jest zainstalowany w kopule obserwacyjnej dowódcy i można nim zdalnie sterować ze środka pojazdu. Dodatkowymi zmianami względem starszych wersji T-80 było zmodyfikowanie automatu ładowania i wymiana uzbrojenia głównego z gładkolufowej armaty kalibru 125 mm 2A46M1 na nowszą 2A46M4. Armata ta pozwala na wykorzystanie najnowszej rosyjskiej amunicji przeciwpancernej, jak i na strzelanie przeciwpancernymi pociskami kierowanymi 9M119M o zasięgu 5 km i przebijalności około 900 mm jednorodnego pancerza walcowanego. Przed wojną Rosjanie mieli około 30 czołgów T-80UE-1. Jak dotąd stracili 6 z nich, z czego tylko jeden został zniszczony, a reszta z nich zdobyta przez Ukraińców. Ciężko określić, w jakim stanie znajdowały się przechwycone maszyny, ale przynajmniej jeden z nich udało się przywrócić Ukraińcom do służby. Numer 4. T-90A. Pierwsze czołgi T-90 w oryginalnej wersji trafiły na uzbrojenie rosyjskich sił zbrojnych w 1992 roku. Maszyna ta jest oparta na czołgu T-72B model 1989, który został wyposażony w elektrooptyczny system zakłócający Sztora-1 i w zmodyfikowany system kierowania ogniem z T-80U, a mianowicie 1A45T. Kolejna wersja, czyli właśnie T-90A, została przyjęta do służby w 2005 roku. Modernizacja objęła m.in. wyposażenie czołgów w nowe gąsienice, mocniejszy o 160 koni mechanicznych silnik, nową spawaną wieżę, zapewniającą dużo lepszą ochronę,
a od 2006 roku nowy celownik ESSA ze zintegrowaną francuską kamerą termowizyjną dla dzieła nowego. Jednak pancerz T-90 i T-90A nie jest bez wad, ponieważ kostki pancerza reaktywnego Kontakt 5 są zamontowane w sposób, który nie zapewnia dokładnego pokrycia całego przodu pojazdu. Dodatkowo w miejscu, gdzie zamontowane są reflektory systemu Sztora 1, o którym za chwilę, kostek pancerza reaktywnego nie ma wcale. Elektrooptyczny system zakłócający Sztora 1, którego reflektory są główną cechą charakterystyczną pierwszych dwóch wersji czołgu T-90, ma za zadanie zakłócanie dalmierzy laserowych przeciwnika, czy naprowadzanych przez niego przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz pocisków naprowadzanych na odbity promień lasera. Aczkolwiek obecnie system ten nie jest skuteczny przeciwko nowym generacjom tego typu uzbrojenia, takiego jak Spike, Javelin czy Brimstone. Ciekawostką jest to, że w 2016 roku pojawiło się nagranie, na którym T-90, który został wyposażony w elektrooptyczny system zakłócający Sztora 1, wytrzymuje atak przeprowadzony z pomocą amerykańskiego pocisku przeciwpancernego BGM-71E TOW-2A. Jednak na Ukrainie czołgi te nie mają tyle szczęścia, ponieważ Rosjanie stracili już 36 T-90A, a jeden z nich znalazł się na testach w Stanach Zjednoczonych. Interesujące jest też to, że stracili oni również 7 czołgów T-90S, które są wersją eksportową i oficjalnie nie znajdują się w rosyjskim arsenale. T-90S jest używany m.in. przez Indię czy Irak. Prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Rosja odkupiła lub po prostu przywłaszczyła sobie kilka czołgów, znajdujących się w tym kraju celem remontu. Numer 3. T-72B3M. T-72B3M to zmodernizowany wariant czołgu T-72B3. Usprawnienia objęły wymianę uzbrojenia głównego ze 125 mm gładkolufowej armaty 2A46M2 na 2A46M5 takiego samego kalibru. Armata ta może wystrzeliwać m.in. najnowsze rosyjskie pociski przeciwpancerne z penetratorem ze zubożonego uranu, czy przeciwpancerne pociski kierowane 9M119M, które mają maksymalny zasięg 5000 metrów. Mobilność została usprawniona poprzez wyposażenie pojazdu w nowy 1130-konny silnik W92S2F zamiast 1000-konnego W92S2. Jednak pomimo tej zmiany, prędkość cofania to dalej około 4 km na godzinę. Dla porównania, prędkość cofania Leoparda 2A4 to nieco ponad 30 km na godzinę. Pancerz został poprawiony poprzez wyposażenie pojazdu w pancerz prętowy oraz ogromne moduły pancerza reaktywnego, chroniące tył i boki wieży oraz przedział silnikowy. Dodatkowo czołg został wyposażony w łącznie 24 moduły pancerza reaktywnego Relikt oraz gumowe fartuchy chroniące boki pojazdu. Przed wojną Rosjanie mieli około 570 T-72B3M. Do dnia opublikowania tego filmu stracili aż 217 z nich. Ciekawostką jest to, że Rosjanie stracili na Ukrainie 3 czołgi T-72B3 model 2014, które w odróżnieniu od T-72B3 i B3M są wyposażone w oddzielny panoramiczny przyrząd obserwacyjny dla dowódcy. Dotychczas T-72B3 model 2014 były widziane tylko podczas słynnych zawodów czołgowego biatlonu odbywającego się w Rosji. Numer 2. T-80BVM. T-80BVM to ulepszona wersja czołgu T-80BV, która po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana w 2017 roku. T-80BVM w porównaniu do czołgu, na którym bazuje, ma wzmocniony pancerz dzięki wyposażeniu go w moduły nowego wybuchowego pancerza reaktywnego Relikt. Uzbrojenie główne to 125 mm gładkolufowa armata 2A46M4, która ma większy zasięg i jest od 15 do 20% celniejsza niż 2A46M1 w czołgu T-80BV. Dodatkowo armata ta może strzelać nowo opracowanymi pociskami APF-SDS Sfinec-1 i Sfinec-2 z penetratorami z wolframu i zubożonego uranu. Czołg może również wystrzeliwać przeciwpancerne pociski kierowane 9M119M w taki sam sposób jak zwykłą amunicję.
Zwiększa to efektywny zasięg armaty, której brakuje celności na dłuższych dystansach, bowiem pociski te mają zasięg 5 km i mogą również atakować nisko lecące śmigłowce. Podobnie do T-72B3M, opancerzenie zostało poprawione poprzez wyposażenie pojazdu w pancerz prętowy oraz ogromne moduły pancerza reaktywnego, chroniące tył i boki wieży oraz przedział silnikowy. Dodatkowo czołg został wyposażony w łącznie 24 moduły pancerza reaktywnego Relikt oraz gumowe fartuchy chroniące boki pojazdu. Ciekawostką jest to, że z powodu sankcji Rosjanie zaczęli produkcję zubożonej wersji tego czołgu, a mianowicie T-80BVM model 2022. Oprócz poprawy opancerzenia, poprzez zamontowanie większej ilości kostek pancerza reaktywnego, Rosjanie byli zmuszeni zrezygnować z celownika działonowego Sosna U, wyposażonego we francuską kamerę termowizyjną. Do dnia opublikowania tego filmu Rosjanie stracili 74 czołgi T-80BVM, z których 32 zostały zdobyte przez Ukraińców. Dodatkowo stracili jeden zubożony T-80BVM model 2022. Numer 1. T-90M. Pierwsze T-90M zostały dostarczone wiosną 2020 roku i jest to obecnie najnowsza wersja czołgu T-90, która jest w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. T-90M powstaje zarówno poprzez przebudowę starszych wersji, jak i nowo budowane maszyny. Zakres modernizacji dotyczy zarówno zwiększenia siły ognia, jak i poprawy opancerzenia i mobilności. Główne uzbrojenie stanowi gładkolufowa armata kalibru 125 mm 2A46M5, co pozwala na wykorzystanie najnowszej amunicji podkalibrowej Sfinec 1 i Sfinec 2 z penetratorami z wolframu i zubożonego uranu, jak i przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M119M. Lecz największą przewagą T-90M nad innymi czołgami używanymi przez Rosję jest to, że w odróżnieniu od poprzednich konstrukcji, z jednym małym wyjątkiem, o którym wspomnę za chwilę, dowódca ma do dyspozycji własny panoramiczny przyrząd obserwacyjny PK Pan Sokolny i Głaz. Rozwiązanie to jest od bardzo dawna standardem dla zachodnich czołgów, lecz w Rosji jest to standardem tylko dla T-90M i T-14. Małym wyjątkiem są wykorzystane na Ukrainie kilka T-72B3 model 2014, które wcześniej były widziane tylko podczas słynnych zawodów czołgowego biatlonu odbywającego się w Rosji. Na ten moment straty wynoszą 16 czołgów, w tym 2 przejęte przez Ukraińców. Jednak mimo to, obecnie liczba posiadanych przez Rosjan czołgów T-90M przekracza 100. Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.